W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o kulisach puczu Giennadija Janajewa, jaki miał miejsce w sierpniu 1991 roku. Miał on uratować Związek Sowiecki przed skutkami polityki Michaiła Gorbaczowa, a w rzeczywistości przyspieszył jego rozpad. Dowiecie się, co stało się z tymi, którzy zorganizowali ten pucz. To historia, która może się powtórzyć w dzisiejszej Rosji. Rankiem 19 sierpnia 1991 roku sowiecka agencja informacyjna TASS podała komunikat, że Michaił Gorbaczow ustąpił ze stanowiska prezydenta Związku Sowieckiego z uwagi na zły stan zdrowia, a władzę w kraju przejął Państwowy Komitet do Spraw Stanu Wyjątkowego, na czele którego stanął urzędujący wiceprezydent Giennadij Janajew. W komunikacie podano również, że w skład komitetu weszli urzędujący premier Walentin Pawłow, szef KGB Władimir Kriuczkow, minister obrony Dmitrij Jazow, minister spraw wewnętrznych Borys Pugo, wiceprzewodniczący Rady Obrony Oleg Bakłanow, a także przewodniczący Związku Rolników Wasilij Starodubcew i przewodniczący Stowarzyszenia Państwowych Obiektów Przemysłu, Budownictwa, Transportu i Łączności Aleksandr Tizjakow. Ten komunikat wywołał poruszenie na całym świecie. Ale nie mogło to specjalnie dziwić, bo w grę wchodziły losy atomowego supermocarstwa, jakim był Związek Sowiecki. Tamtego dnia na ulicach Moskwy pojawiły się czołgi i transportery opancerzone, a wojsko obstawiło najważniejsze obiekty rządowe. Na tablicach ogłoszeniowych zawisły odezwy Państwowego Komitetu do Spraw Stanu Wyjątkowego. Komunikowano w nich, że komitet przejął władzę w całym kraju, ponieważ zawisło nad nim poważne niebezpieczeństwo. Tym niebezpieczeństwem miały być nieodpowiedzialne reformy Michaiła Gorbaczowa. Ale tamtego dnia na ulicę wyległy również tysiące Moskwiczan, którzy gorąco dyskutowali o tym, co się stało i co jeszcze może się wydarzyć. Tak zaczynał się pucz Giennadija Janajewa, który miał uratować Związek Sowiecki przed upadkiem. Zaistniała sytuacja stała się okazją do wejścia na polityczną scenę Borysa Jelcyna, ówczesnego prezydenta Rosyjskiej Republiki Sowieckiej. Jelcyn, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, przedarł się w rejon Białego Domu, czyli siedziby rządu i parlamentu. Tam wszedł na jeden ze stojących czołgów i zabrał głos. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. W prostych słowach Jelcyn zakomunikował zebranym, że on, prezydent Rosyjskiej Republiki, nie uznaje władzy żadnego samozwańczego komitetu i wzywa wszystkich sowieckich obywateli do strajku generalnego wobec zamachu stanu, do jakiego doszło. Te słowa trafiły do zgromadzonych, którzy nagrodzili je gromkimi oklaskami i okrzykami poparcia. W ten właśnie sposób Jelcyn wykreował się na tego, który może uratować kraj przed rządami puczystów. W odpowiedzi na apel Jelcyna do sowieckiej stolicy ruszyły tysiące ludzi z całego kraju, gotowych bronić rozpoczętych przez Gorbaczowa reform. Wokół Białego Domu demonstranci utworzyli kordon z ludzi, a na ulicach zaczęli budować barykady. Obecni na ulicach żołnierze zaczęli otwarcie sympatyzować z demonstrantami.
Symbolem tej sympatii stały się kwiaty wetknięte w lufy stojących na ulicach czołgów. Było już jasne, że oddziały wojska nie będą strzelały do zgromadzonych. Ale póki co pucz Janajewa trwał nadal, a Gorbaczow był dalej przetrzymywany w swojej daczy na Krymie. Trzeba było więc liczyć się z tym, że puczyści skierują nowe siły do stolicy, które będą chciały opanować sytuację. I tak rzeczywiście się stało. W nocy z 20 na 21 sierpnia oddziały specjalnej grupy Alfa, wspierane przez kolumnę transporterów opancerzonych, podjęły natarcie w kierunku Białego Domu. Jednak to natarcie zostało powstrzymane. Na drodze atakujących stanęły bowiem grupy zdeterminowanej młodzieży uzbrojone w koktajle Mołotowa. Nacierający wprawdzie otworzyli ogień i było kilka ofiar śmiertelnych, ale po jakimś czasie wycofali się i nie ponowili już natarcia. To był decydujący moment puczu. Janajew i jego koledzy zostali więc pozbawieni narzędzia, za pomocą którego mogliby opanować sytuację w stolicy. Wobec widma zbliżającej się nieuchronnie klęski 21 sierpnia przed południem wydali rozkaz wycofania z Moskwy wszystkich skierowanych tam jednostek. Tymczasem demonstranci przystąpili do niszczenia najważniejszych symboli komunistycznego reżimu. Jednym z nich był pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, legendarnego szefa Czeka, który został usunięty z Cokołu. Na budynkach urzędów i instytucji państwowych zawisły biało-niebiesko-czerwone flagi Rosji. To był kolejny dowód tego, że demonstrujący na ulicach ludzie są nie tylko przeciwnikami puczu, ale domagają się ostatecznego demontażu Związku Sowieckiego. Niebawem doszło również do wyraźnego pęknięcia w łonie samych puczystów, którzy od początku nie byli jakimś zwartym monolitem. Część z nich zaczęła chłodno kalkulować, co im się bardziej opłaca. Czy dalej brać udział w puczu, czy też zdystansować się od Janajewa. W rezultacie tego w obozie puczystów pojawiła się koncepcja zawarcia porozumienia z przetrzymywanym w krymskiej daczy Gorbaczowem. Przed południem 21 sierpnia puczyści wysłali do niego swoich emisariuszy, aby wynegocjowali takie porozumienie. Jednak Gorbaczow nie chciał już z nimi negocjować, uznając ich za zwykłych buntowników. Po tym incydencie Jelcyn wydał rozkaz odbicia Gorbaczowa z rąk puczystów i przywiezienia go do Moskwy. I tak rzeczywiście się stało. Gdy Gorbaczow pojawił się w stolicy, był oszołomiony biegiem politycznych wypadków. Wiedział już, że jego pozycja w państwie została mocno naruszona. I to jego polityczny konkurent, Borys Jelcyn, odgrywa najważniejszą rolę w wydarzeniach, jakie mają miejsce. Ale mimo tego przekonania Gorbaczow usiłował stworzyć wrażenie, że panuje nad sytuacją. Pierwszymi jego decyzjami było mianowanie nowych szefów resortów siłowych, w których nastąpiło przysłowiowe czyszczenie kadr z buntowników. Ale to był dopiero początek tego procesu. Prokuratura Generalna wszczęła niebawem śledztwo w sprawie okoliczności powołania Państwowego Komitetu do Spraw Stanu Wyjątkowego i aresztowano jego członków. Tak kończył się pucz Janajewa, który miał uratować Związek Sowiecki. Tak naprawdę jego korzeni należy szukać w zainicjowanej przez Michaiła Gorbaczowa polityce naprawy sowieckiego państwa, której najważniejszym elementem była pierestrojka, czyli liberalizacja i demokratyzacja państwa.
Procesowi temu miała towarzyszyć głasność, której podstawą miało być złagodzenie cenzury i polityczne ożywienie sowieckiego społeczeństwa, co miało zdynamizować przebudowę państwa. Gorbaczow przekonywał sowieckich obywateli, że zaniechanie pierestrojki i głasności może tylko zaostrzyć sytuację wewnętrzną i spowodować jeszcze większy kryzys w państwie. I dlatego, jak podkreślał, potrzebne jest wdrożenie reform w kraju. I te reformy zaczął wdrażać. Tyle tylko, że nie było ich efektów. A nawet było jeszcze gorzej. W kraju zapanował jeszcze większy chaos niż był. Było tak dlatego, że tych reform nie można było dokonać w ramach istniejącego systemu politycznego. To właśnie istniejący system i jego skorumpowane elity były największą przeszkodą w reformach, jakich chciał Gorbaczow. Dlatego efekty jego reform nie zadowalały ani jego zwolenników, ani jego przeciwników. Ci pierwsi uważali, że są one zbyt płytkie i nie zmienią funkcjonowania państwa. Ci drudzy z kolei uważali je za największe zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla dalszego bytu Związku Sowieckiego. Niezadowolenie obu stron z reform Gorbaczowa narastało, zmuszając oba obozy do radykalizacji swoich działań. Do tego wszystkiego doszły jeszcze coraz silniejsze tendencje niepodległościowe poszczególnych republik. W zaistniałej sytuacji Gorbaczow postanowił przeformułować całą strukturę organizacyjną Związku Sowieckiego. Przedstawił projekt nowego traktatu związkowego, który miał przekształcić Związek Sowiecki w nowe państwo konfederacyjne z szeroką autonomią poszczególnych republik. Nowy traktat związkowy miał zostać oficjalnie podpisany 20 sierpnia 1991 roku, ale do tego nie doszło, bo do działania przystąpili partyjni twardogłowi, skupieni wokół wiceprezydenta Związku Sowieckiego Giennadija Janajewa. Rankiem 18 sierpnia przysłali oni do krymskiej rezydencji Gorbaczowa w Foros na Krymie swoich wysłanników, którzy zażądali od Gorbaczowa podania się do dymisji z uwagi na zły stan zdrowia. Gorbaczow odmówił tym żądaniom i został internowany oraz pozbawiony wszelkiego kontaktu ze światem zewnętrznym. Puczyści nie przewidzieli jednak tego, że znacznie groźniejszym przeciwnikiem będzie dla nich Borys Jelcyn, lider obozu domagającego się znacznie głębszych reform w kraju. Nie przewidzieli również siły rosyjskiej ulicy, która porwana apelem Jelcyna stanęła po jego stronie. O niepowodzeniu puczu Janajewa zadecydowała również postawa wojska, które nie chciało przelewać bratniej krwi. Upadek puczu Janajewa przyspieszył upadek Związku Sowieckiego. Było już jasne, że trzeba w całości odrzucić komunistyczny system i wejść na drogę demokratycznych reform. I kolejne tygodnie to potwierdzały. 24 sierpnia zawieszono, a 5 dni później, 29 sierpnia, zlikwidowano komunistyczną KPZR. Rozwiązano również KGB, którą miały zastąpić nowe państwowe służby. Gorbaczowa pozbawiono specjalnych pełnomocnictw, jakimi wcześniej dysponował, i zmarginalizowano jego polityczną rolę. To Jelcyn i jego zwolennicy przejęli realną władzę w kraju. I to oni dążyli do ostatecznej likwidacji Związku Sowieckiego.
ale nastąpiło to dopiero w grudniu 1991 roku, kiedy Jelcyn wraz z przywódcami republik Ukrainy Leonidem Krawczukiem i Białorusi Stanisławem Szuszkiewiczem podpisali wspólne porozumienie o rozwiązaniu Związku Sowieckiego, w miejsce którego powstały niepodległe państwa. A co stało się z puczystami? Borys Pugo, minister spraw wewnętrznych, w obliczu klęski puczystów popełnił samobójstwo. Pozostali członkowie Państwowego Komitetu do Spraw Stanu Wyjątkowego zostali skazani i znaleźli się w więzieniu, z którego wyszli dopiero w 1994 roku przy okazji uchwalonej przez rosyjski parlament amnestii. Nigdy już nie wrócili na szczyty władzy, z wyjątkiem Wasilija Starodubcewa, który został deputowanym rosyjskiej Dumy Państwowej z ramienia Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Sam Janajew zmarł w 2010 roku w jednym z moskiewskich szpitali. Do końca życia żałował, że w czasie puczu nie działał bardziej zdecydowanie i nie ocalił Związku Sowieckiego. Tak czy inaczej, pucz Janajewa to historia, która ma jeszcze szansę się powtórzyć we współczesnej Rosji, która dzisiaj usiłuje podbić Ukrainę. W następnym moim filmie przedstawię Państwu postać rotmistrza Jerzego Sosnowskiego, jednego z najgłośniejszych polskich szpiegów w przedwojennej Polsce. Jego informacje wskazywały na to, że Niemcy razem z Sowietami szykują się do ataku na Polskę, ale pomimo tego został oskarżony przez polskie władze o zdradę i aresztowany. Dowiecie się, dlaczego tak się stało i czy te oskarżenia były słuszne. Ten film zatytułowałem Szpiegowskie tajemnice rotmistrza Sosnowskiego. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasowi mojego kanału, samorządowi województwa lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.